Witam po południu. Szok, inflacja znów niżej. Wow, to jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Szok, inflacja znów niżej. Wow! Drodzy Państwo, dzisiaj najważniejsze były dane dotyczące inflacji w maju w Stanach Zjednoczonych i widzimy na wykresie, że była ona znowu niższa niż zakładały prognozy. Prognoza była 4,1 i widzimy, że od kwietnia spadek jest bardzo wyraźny i te przyspieszenie procesów dezinflacyjnych widać jak na dłoni. Więc te dane są niezwykle ważne, interesujące, natomiast wskaźnik CORE nie spadł tak wyraźnie, jak zakładały prognozy, natomiast tendencja spadkowa także jest tutaj widoczna. I należy zwrócić także uwagę na jeden ważny element. To, że szczyt inflacji w poprzednim roku w Stanach Zjednoczonych miał miejsce w czerwcu, co oznacza, że efekt bazy będzie miał najmocniejszą swoją moc w czerwcu w tym roku, czyli za miesiąc, a te dane poznamy w okolicach 15 lipca. Więc pytanie jest takie, czy w okolicach 4% inflacja w Stanach Zjednoczonych będzie ubijała teraz swoje minimum? Czy efekt bazy będzie kluczowy do tego, żeby prognozować, co się dalej wydarzy, czy też jednak te efekty podażowe i inne związane z łamaniem łańcuchów dostaw będą cały czas sprzyjały temu, żeby inflacja dalej spadała, chociaż już może nie w aż takim dynamicznym tempie. Na kolejnym wykresie pokazuję, jak rynek interpretuje ten szok na inflacji względem tego, co się może wydarzyć na obligacjach dwuletnich. Według rynku obligacje dwuletnie są teraz najbardziej narażone na zmienność, a jak pamiętamy, korelacja, powiązanie amerykańskich obligacji dwuletnich z amerykańskim dolarem jest bardzo duża, więc jeżeli będziemy obserwować spadki rentowności amerykańskich obligacji, więc prawdopodobnie amerykański dolar zacznie się osłabiać i moim zdaniem jest to scenariusz bazowy. Natomiast jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że w temacie inflacji ważne, istotne jest obserwowanie tego bardzo prostego modelu powiązania inflacji w Stanach Zjednoczonych z ceną ropy naftowej. I jak widzimy, w maju bardzo wyraźnie spadła cena ropy naftowej w ujęciu miesiąc do miesiąca, stąd też bardzo wyraźnie spadła inflacja. Skoro teraz mamy do czynienia ze spadkami ceny ropy naftowej w czerwcu, więc jest także prawdopodobne, że ten czynnik związany z ropą naftową będzie sprzyjał temu, żeby odczyt czerwcowy był wyraźnie niższy niż 4%, żeby ta tendencja była spadkowa i naprawdę będziemy obserwować, co w drugim półroczu wydarzy się względem prognozowania inflacji przez ten prosty model, który jest tutaj zarysowany. I jakie są tego rynkowe konsekwencje? Na te 10-15 minut po danych makroekonomicznych generalnie nic się nie zmieniło w oczekiwaniach co do tego, co na przyszłych posiedzeniach zrobi Fed. Nie widzimy tutaj ani pełnej podwyżki stóp procentowych, ani żadnej obniżki stóp procentowych, więc rynek całkowicie na razie lekceważy te dane, jeżeli chodzi o oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej. Mamy jutro decyzję Fedu i ona także powinna nam przybliżyć odpowiedź na pytanie, czy ta zmiana będzie miała miejsce, czy też nie. Dlatego też bądźmy czujni i wyczuleni, że dopiero przed nami największe emocje w tym tygodniu. Na chwilę obecną rentowności próbują spadać, więc jest to czynnik, który powoduje presję przeciwko amerykańskiemu dolarowi i euro-dolar próbuje wyjść na poziom 1,08. Ten poziom jest teraz kluczowy. Każde wyjście na ten poziom prawdopodobnie uruchomi tendencję do wzrostu, napędzi jeszcze bardziej presję przeciwko amerykańskiemu dolarowi, co będzie korzystne dla wielu różnych klas aktywów, zwłaszcza dla rynków emerging markets. Warto być tego świadomym, natomiast ten poziom 1,08 ewidentnie dzisiaj będzie w grze. I w tym miejscu zachęcam do tego specjalnego materiału, który jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, jak myślą zawodowi traderzy. Dzisiaj o godzinie 19 jest specjalny webinar poświęcony temu, jak profesjonalni traderzy wykorzystują emocje do osiągnięcia sukcesu na rynku, więc zachęcam naprawdę, żeby się z tym materiałem zaznajomić. Link jest tam na dole w opisie i w komentarzu.
W pierwszej reakcji futures na indeksy giełdowe rosną, więc rynek interpretuje te dane jako korzystne informacje. Natomiast jeżeli euro-dolar pójdzie wyraźniej w górę, to myślę, że relatywnie indeksy giełdowe w Europie będą zachowywały się lepiej, ale moim zdaniem to, że dzisiaj DAX nie jest na razie w stanie nawet dotrzeć w okolice maksimów wszechczasów, sygnalizuje, że część graczy boi się czegoś, co może przypominać formację podwójny, któryś tam z kolei szczyt. Dlatego też punktem odniesienia cały czas jest teraz wsparcie 16 000 punktów i moim zdaniem warto być wyczulonym na to, co się wydarzy. Według zarządzających aktywami menadżerów funduszy bardzo istotny jest teraz wpływ sztucznej inteligencji na wzrost potencjalnych zysków. Natomiast najbardziej seksownym tradem teraz jest właśnie gra na big techy i widać to na tym następnym wykresie. Poznaliśmy dzisiaj także dane o inflacji dla Niemiec, dane finalne. Były one dokładnie takie jak prognozy, więc nie mają one większego znaczenia. Natomiast warto obserwować w sytuacji dalszego spadku rentowności i osłabienia amerykańskiego dolara, czy czasem nie zachodzi tendencja dynamicznego wzrostu ceny złota, bo moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne, a rynek miedzi pozytywnie zaskakuje. Mamy nowe maksima w tendencji wzrostowej, więc popyt na ryzyko atakuje, więc to jest dobra informacja. Natomiast warto także zwrócić uwagę, że znowu odbija cena ropy naftowej od swoich wsparć. Pytanie jest takie, czy czeka nas dynamiczny powrót nad poziom $70, ponieważ trzymacz, jakiś gigantyczny popyt, który uruchamia się poniżej poziomu $70, znowu zaczyna atakować. Pytanie jest, gdzie teraz nas takie odbicie zaprowadzi. Na rynku długu warto także patrzeć na brytyjskie obligacje, które teraz na dwójkach są na poziomach najwyższych od 2008 roku. To w naturalny sposób także sprzyja funtowi brytyjskiemu. Natomiast pojawia się także popyt na bitcoina, ponieważ każdy powrót na poziom $26 000 oznacza także rosnącą szansę, że całe wsparcie $25-26 000 uruchomi tendencję wzrostową, wzrostowe odbicie i będzie to sprzyjało popytowi na ryzyko także na innych klasach aktywów. Natomiast moim zdaniem to, że Bitcoin rośnie, wspiera popyt na ryzyko na indeksach giełdowych. I na koniec dział poświęcony polskim aktywom, ponieważ także tutaj wiele się dzieje. Poznaliśmy dzisiaj super ważne dane dotyczące rachunku bieżącego i widzimy, że dane zawiodły, były gorsze niż skrajnie pesymistyczne prognozy, natomiast nadwyżka cały czas jest na rachunku bieżącym, co oznacza, że do Polski netto wpływa więcej walut niż wypływa, tak mówiąc w skrócie. I jest to czynnik sprzyjający krajowej walucie, ale rynek ewidentnie spodziewał się lepszych danych makroekonomicznych. Im bardziej ta nadwyżka będzie kontynuowana, będzie trwała, tym większa presja będzie na rynek złotego i widzimy także rozczarowanie na danych o bilansie handlowym. I być może rynek już wcześniej zaczął to dyskontować, ponieważ dzisiaj obserwujemy lekką falę osłabienia krajowej waluty, co szczególnie dobrze widać na parze dolar do złotego, gdzie tak jakby zaczęła się gra części inwestorów na podwójne dno. Czy tak się stanie? Moim zdaniem bardzo wiele zależy teraz od euro-dolara, ponieważ jeżeli euro-dolar wróci do wzrostów, to znowu uruchomi się ten gigantyczny popyt, który będzie sygnalizował, że kapitał z Wall Street szuka stopy zwrotu, a na rynkach emerging market, czyli m.in. na warszawskiej giełdzie, jest idealne środowisko do tego, żeby tutaj szukać tej dodatkowej stopy zwrotu. Polskie obligacje są dzisiaj kupowane, co pokazuje ETF na polską krzywą dochodowości, a warszawska giełda papierów wartościowych próbuje korekcyjnego spadku. Natomiast moim zdaniem utrzymanie nad poziomem 2000 punktów sprzyja tendencjom wzrostowym. Warto być tego świadomym. I jeszcze raz, drodzy Państwo, zachęcam do tych specjalnych materiałów, które są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Dzisiaj o godzinie 19 będzie ten webinar poświęcony umysłowi łowcy, czyli jak myślą zawodowi traderzy, jak profesjonalni traderzy wykorzystują emocje do osiągnięcia sukcesu na rynku. Warto naprawdę być na tym webinarze. Zachęcam wszystkich, żeby się zapisać na ten webinar tam na dole w opisie i w komentarzu oraz materiał poświęcony temu, co może się wydarzyć w Stanach Zjednoczonych, czyli jaka będzie decyzja Fedu. Warto naprawdę, te materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i dzisiaj życzę stopy zwrotu. Pozdrawiam. Że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię.
Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.